Dzień dobry. Spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać trochę o programach MBA ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego. Grażyna Niszewska-Banaś, program CEMBA, Szkoła Główna Handlowa. Maja Kibajaniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dyrektor programu Executive MBA. Tomasz Ludwicki, dyrektor programu Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. I Beata Krawczyk-Bryłka, dyrektor Executive MBA na Politechnice Gdańskiej. Zacznijmy w ogóle od takiego pytania, bo tak jest od paru lat jak gdyby taka tendencja trochę pomniejszania wartości, dezawuowania programów MBA. Często powstają publikacje, w których pisze się, że w zasadzie programy MBA nie są potrzebne, że to, co oferują, można, jakby tę wiedzę można zdobyć w inny sposób za mniejsze pieniądze. Ostatnio dochodzą jeszcze artykuły na temat AI, w których mówi się, że AI zabierze pracę nie tylko na tych niższych szczeblach w strukturze organizacyjnej, ale też nawet zarządom. W związku z tym trzeba się przyzwyczaić do tego, że boty będą współpracowały z nami. Więc mam pytanie jakby do Was jako do dyrektorów programów MBA, czy Wy się przygotowujecie na to, że programy MBA odejdą w niebyt? Znaczy ja myślę, że patrząc po rekrutacji, którą mamy od wielu lat na bardzo wysokim poziomie, bo podczas rekrutacji również nie przyjmujemy wszystkich kandydatów, tak? I robimy selekcję, są to rozmowy, testy różnego rodzaju. Myślę, że to zainteresowanie było, jest i będzie. Natomiast oczywiście trochę rynek zepsuł się, czy opinia o MBA-ach po wiadomej sytuacji z uczelnią, która, zresztą myślę, że to nie jedna, bo wiele uczelni, które zaproponowało programy bardzo krótkie, bardzo proste i na zasadzie zdobycia tylko papierku do możliwości uczestniczenia czy zakwalifikowania się do rady nadzorczych w polskich spółkach Skarbu Państwa. Natomiast ja rozmawiam z każdym absolwentem, który kończy nasze studia. Mamy taką rozmowę podsumowującą, półgodzinną i nie ma osoby, która by nie powiedziała, że te studia im bardzo dużo dały. Że oni nie przyszli na te studia, żeby tylko zdobyć papierek, oni przyszli na te studia, żeby zdobyć wiedzę, umiejętności, narzędzia, metody, które mogą zastosować w swoich firmach. To są ludzie, którzy osiągnęli niesamowitych zmian, zarówno w swojej osobowości, nabycia pewności siebie. Oni rozumieją, o czym rozmawiają na poziomie naprawdę zarządów spółek międzynarodowych, więc wydaje mi się, że absolutnie ten program nadal będzie bardzo ważny, ale dla tych osób, które są świadome tego, że potrzebują samorozwoju, że potrzebują kształcić się, rozwijać. A AI ja myślę, że nie mamy czego się bać. To jest narzędzie, tak jak mamy wiele innych narzędzi, Excel, różne programy symulacyjne i tak dalej. Nie możemy mówić i bać się tego, że nam zastąpi, bo nie zastąpi. Natomiast jeżeli będziemy mądrze wykorzystywać i pokazywać, w jaki sposób możemy się wspierać sztuczną inteligencją, to wydaje mi się, że takie połączenie może tylko przynieść bardzo dobre korzyści. Tym bardziej, że przecież jest tak, że ogromną wartością studiów Executive MBA jest nie tylko sam program i to, czego my jako organizatorzy dostarczamy naszym słuchaczom, ale też relacje, które oni między sobą budują. Czyli to, że się spotykają, że się wymieniają swoimi doświadczeniami, że uczą się na własnych błędach, ale też na sukcesach, o których opowiadają między sobą. I ja tutaj przychylam się do słów Mai, że programy być może staną się o tyle bardziej elitarne, że staną się ofertą dla osób, które są świadome tej wagi osobistego i zawodowego rozwoju na takim poziomie wysokiego zaangażowania w wiedzę, którą chcą zdobyć na takich studiach. Grażyna, zadałaś filozoficzne pytanie, to be or not to be, dla MBA i myślę, że jest to bardzo ważne pytanie. Nie wiem, czy my jesteśmy dobrą grupą, żeby na nie odpowiadać jako dyrektorzy programów MBA. I dlatego może jakby z dwóch perspektyw odpowiem na to pytanie. Pierwsza perspektywa to jest moja osobista jako dyrektora. I mówiąc szczerze, ja sobie zadaję to pytanie dosyć często i myślę sobie za każdym razem, a co by się stało, gdyby tego MBA nie było. I mogę dodać, że mam kilka scenariuszy rozwoju mojej ścieżki zawodowej poza MBA. I to wydaje mi się, że jest trochę takim budzikiem, trochę takim zimnym prysznicem, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to może nie na zawsze, a może osobiście nie na zawsze, na pewno nawet. Z punktu widzenia rynku myślę, że jest to bardzo, bardzo ważne pytanie.
My tak tutaj nie zdajemy sobie z tego sprawy, w miłym gronie rozmawiamy, ale rynek polskich MBA jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w Europie. W mojej ocenie może być nawet w tej chwili najbardziej konkurencyjnym. Kiedyś oceniałbym, że jest to rynek Wielkiej Brytanii, później Francji. Dzisiaj myślę, na pewno jesteśmy w tym top 3. Nie ma drugiego, nie ma innych rynków, które byłyby tak konkurencyjne. Tak ostatnio rozmawiałem z twórcą portalu MBA Portal. Nie śledzę tego na bieżąco, co do liczby i spytałem się go, ile jest w tej chwili programów w bazie. Oni starają się tą bazę w tej chwili aktualizować i wyobraźcie sobie, 200 programów w tej chwili jest w tej bazie, aktywnych. Co pokazuje, że rynek naprawdę jest na piku. Znaczy, to jest bardzo duża oferta tych programów i myślę, że wiele z tych programów nie przetrwa kolejnych 3 czy 5 lat. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy o tym głośno mówili. Powiem, no, nasz produkt, nasze studia to jest biznes zaufania. Ktoś przychodzi do nas i ufa nam, że my w ciągu 2 lat wyposażymy tę osobę w dane umiejętności, narzędzia, zbudujemy networking, ale umówmy się, praca z absolwentami to są kolejne lata. No i obawiam się, że nie ma takiej świadomości wśród kandydatów. Są osoby, które kierują się do tych programów, patrząc na cenę. Dlatego to be or not to be dla MBA jest bardzo ważnym pytaniem na rynku. No właśnie, bo mówisz o tych 200 programach, czyli jak gdyby ta konkurencyjność jest wyznaczana ilością, czy liczbą jakby programów na rynku. Mówisz o współpracy z absolwentami. Czy myślisz, że te programy, czy ile tych programów jest świadomych jak gdyby pracy z absolwentami i tego, że ta praca nie kończy się po 2 latach, tak, z daną grupą, że często to są takie relacje na lata. No, tak jak na każdym rynku, ja lubię to powiedzenie, że jesteśmy na rynku dóbr luksusowych, bo studia MBA pewnie na naszej każdej z uczelni są jednymi z najdroższych, jeśli patrzymy na czesne. I w związku z tym należy się liczyć z podróbkami. I tak samo jak na rynku dóbr luksusowych te podróbki są coraz lepsze i one coraz bardziej imitują te produkty oryginalne, tak samo niektóre z tych programów, i to jest problem, z którym myśmy się tutaj zderzyli na polskim rynku, one potrafią te rzeczy odpowiednio podbić. Nawiążę do tego, co mówiłaś, Grażyna, o AI-u. No dzisiaj AI świetnie generuje treści. W związku z tym niestety, ale jest tak, że ci kandydaci czasami są zagubieni, czasami są wręcz wyprowadzeni w pole, nie będąc świadomy tego, że to, co tam jest pokazywane, to jest po prostu jeden event, który został później zmultiplikowany w przekazie mediowym. W związku z tym myślę, że świadomość jest i dobrze byśmy jak najwięcej o tym mówili, natomiast sposobów na zamieszanie w głowach, na stworzenie wizerunku tego, że jest to profesjonalny program, jest wiele. Może dodam jeszcze jeden. Tak jak tutaj siedzimy, nasze programy są akredytowane przez międzynarodowe organizacje. One zwykle mają jakieś skrótowce. Ktoś zobaczył, że jest na to rynek i na rynku akredytacji też mamy podróbki akredytacji. Prawda? W związku z tym się rozwija. Tak. myślę, że to, na co liczymy, to jest to, że nasi kandydaci są świadomymi decydentami, świadomymi klientami i będą podejmowali decyzje, które są poinformowane. Czyli będą w stanie zebrać te informacje i wybrać odpowiedni MBA. Myślę, że dla dobrych MBA jest przyszłość. Tak, No ale nie jest to tylko po stronie naszych kandydatów. Ja myślę, że ta konkurencyjność wysoka to jest też dla nas mobilizacja. Przecież my ciągle modyfikujemy te programy, tak? Dostosowujemy je do potrzeb rynku, zmieniamy treści, zmieniamy formułę, która towarzyszy naszym programom. W związku z tym nie tylko sama akredytacja, ale właśnie ten konkurencyjny rynek to jest dobry motyw do tego, żeby te programy były coraz lepsze. Ja zadałam to pytanie, dlatego że, tak jak mówię, z jednej strony mamy sporo takich publikacji, w różnych składach spotykamy się na różnego rodzaju, prawda, rozmowach, wywiadach i zawsze pada to pytanie, no właśnie, po co są te MBA i czy nie sądzicie, no przecież to jest takie drogie, można wziąć serię szkoleń, można na przykład, nie wiem, poczytać samemu książki, można samemu rozwijać te kontakty. Mówimy o akredytacjach, mamy rankingi
rankingi, które też podbijają i też jakby tworzą takie wrażenie tej konkurencyjności i na przykład przy tej okazji słyszymy od instytucji, które tworzą te rankingi, słuchajcie, w ogóle to jakby żywot programów MBA jak gdyby nie jest nieskończony, tak? My wiemy, że my się rozwijamy, my wiemy, że my modyfikujemy te programy, ale to jest pytanie, jak dociera do mnie na przykład tyle tych informacji z różnych stron, to się zastanawiam nad tym, czy my nie jesteśmy zbyt optymistyczni, albo może przesypiamy jakiś trend, albo może nie dostrzegamy czegoś i stąd myślę sobie, czy myślimy o tym właśnie, że to może właśnie się skończyć w jakiś tam sposób. Ja myślę, że tu pewnym zagrożeniem jest też fakt, że kandydaci, którzy zaczynają do nas docierać, ci z tych kolejnych pokoleń, niekoniecznie już z naszego, oni też trochę inaczej myślą o edukacji. Oni są nastawieni na krótsze formy, tak, uzyskiwanie tych poświadczeń z ukończonego szkolenia, kursu, tak jak powiedziałaś. I ja myślę, że to jest też wyzwanie, z którym my musimy sobie po prostu poradzić, udostępniając im różne możliwości przejścia przez całość programu, który przecież ma określoną strukturę z określonego powodu, ale po drodze zapewniając im takie różne możliwości, które rynek daje poza studiami MBA, tak? Więc to jest kolejne wyzwanie, ale to jest rzeczywiście zmiana chyba też pokoleniowa. Ja myślę jeszcze, bo tak mi się nasunęło jakby takie doświadczenia jakby z naszymi, nie wiem, kandydatami, potem uczestnikami, że rzeczywiście przy pierwszym kontakcie jest nastawienie takie, no dobrze, jak to nie będzie online'u, chcecie, żebyśmy przyjeżdżali, chcecie, żebyśmy byli na tych zajęciach? No tak chcemy, bo nie chcemy, żebyście udawali, że się uczycie, nie chcemy, żebyście, nie wiem, udawali na przykład, że zdajecie egzaminy, że przygotowujecie jakieś projekty. I to, co na przykład ja obserwuję, to jest to, jak czas zmienia tych ludzi. Że po tych, nie wiem, powiedzmy 20 miesiącach oni zaczynają myśleć, dobra, to jeszcze pójdę na studia podyplomowe, a może zrobię doktorat. I to się nigdy nie kończy jakby na tych studiach MBA, tylko jest jakby takie poszukiwanie, że a może, bo to jest ciekawe, tam to jest ciekawe. Nagle jakby tutaj ten cytat taki, w którym mówi się, że MBA is an immersive experience, tak? Że musisz się zanurzyć jakby w ten program, musisz się zanurzyć w to doświadczenie, żeby rzeczywiście to jakby no, odczuć, tak? Co to daje, nawet poza właśnie tym, że przeczytasz książkę, tym, że zrobisz jakiś projekt, że to jest jakby, no właśnie ten networking, to mamy kolejne jakby takie słowo klucz, prawda? Ale to jest rzeczywiście to, że buduje się pewien klimat, buduje się pewne więzi. I to też jest wartość dodana jak gdyby tych programów. Ale ja zgodzę się z Tobą, że faktycznie obserwując moich studentów i absolwentów, MBA buduje taki głód na wiedzę wśród tych ludzi, tak? Oni faktycznie zagłębiają się w różnego rodzaju obszary i potem idą na studia podyplomowe, potem stają się mentorami, potem nawet wykładowcami, tak? Potem właśnie też mamy przykłady wielu absolwentów, którzy właśnie ukończyli studia doktoranckie, tak? W trybie, także faktycznie wydaje mi się, że to jest to, co daje MBA, to głód na wiedzę, na umiejętności, no i oczywiście ta budowa relacji, więzi, to jest coś, co jest bezcenne i to każdy też absolwent myślę, że powie tak. A ja bym dodała tutaj jeszcze jedną rzecz, bo pewnie w waszych programach też tak jest, że przychodzą do nich często ludzie, którzy już mają sporą wiedzę menedżerską, oprócz doświadczenia. I kiedy my ich pytamy, dlaczego zdecydowali się dołączyć do Executive MBA, to oni mówią, że oni bardzo dużo wiedzą, że oni aktywnie korzystają z tych książek, ale też z AI, tak, i z dostępnych możliwości edukacyjnych, których przecież wszędzie jest bardzo dużo, ale oni oczekują, że trafiając do programu dostaną takie wskazówki, które im pozwolą tą wiedzę uporządkować i wybrać dla siebie najlepszą ścieżkę z tego, co wiedzą. Ja myślę, że jeśli program Executive MBA jest takim przewodnikiem po dostępnej wiedzy, której mamy, jest generowany coraz więcej, to też jest zadanie, które może nas utrzymać przy życiu. Tak? Mhm. Tak myślę o tym głodzie wiedzy, bo ja zauważyłam, bo poza coraz młodszymi ludźmi, którzy mają ochotę jakby na przyjście do programów MBA, mniej więcej od 2-3 lat, na przykład w Cembie, obserwuję to, że mamy większą grupę ludzi 50+.
I to jest tak, jakby zatoczyliśmy koło, jak zaczynaliśmy w latach 90., to właśnie ci starsi też przychodzili, dla nich to była jakaś tam szansa. I teraz znowu jak pytamy tych ludzi, no, prawda, no po co przychodzą? Oni mówią, ja już nie muszę. Mnie nie chodzi o papier, mnie nie chodzi, prawda, o dyplom, Awans. prawda, awans. Ja już jestem na takim miejscu, ale chcę sobie uporządkować wiedzę, ja mam pewne doświadczenie, chcę to skonfrontować, robię to dla siebie, tak? Czyli coraz bardziej idzie to tak, trochę na takie wewnętrzne, taką wewnętrzną potrzebę czy wewnętrzną motywację, która gdzieś tam no, jest coraz częściej podstawą. Kiedyś mówiło się, że MBA robi się dla przyszłego pracodawcy, tak? Bo to jest właśnie awans, to jest możliwość rozwijania kariery. Teraz dużo częściej, jak rozmawiam z kandydatami, to jest tak, nie, ja chcę zostać na przykład w tej firmie, albo nie mam potrzeby zmieniania stanowiska, ale na przykład chcę się lepiej dogadywać z innymi ludźmi na innych stanowiskach, też chcę jakoś lepiej Tak. Więc to lepiej jest taka rozumieć. świadomość w ogóle tego, czego ja chcę, że chcę być lepszym menadżerem, chcę lepiej komunikować się ze swoimi pracownikami. To jest taka silna motywacja. W tym roku przyjęłam, słuchajcie, kandydata, który ma około 60 lat. Człowiek, który jest prezesem firm, jeździł po całym świecie, Australia i powiedzmy naprawdę mega. On przyjechał do Polski, mówi, chce mieszkać w Polsce, bo bardzo mu się podoba nasza kultura, ale również taka pracowitość. I podjął właśnie studia MBA, bo mówię, że jeszcze potrzebuje właśnie, żeby sobie jeszcze gdzieś tam porządkować. Więc zgadzam się. Też zauważyłam właśnie ten zwrot, że coraz więcej osób takich 50 plus zaczyna przechodzić, bo to nie jest oczywiście jedna osoba. I to jest fajne w ogóle Mhm. potem w grupach, dlatego że te osoby 50 plus, one mają zupełnie inne podejście nie tylko do wiedzy, do relacji, ale do spraw organizacyjnych. Nie ma takiej roszczeniowości i oni bardzo często jakby mitygują tych młodszych. A mówią, chwila, moment, no ale jakbyście się zebrali na przykład, podyskutowali, coś tam zrobili, to nie trzeba by było robić tego czy tamtego. I to też daje jakby trochę inną perspektywę, te grupy są bardziej zróżnicowane i fajniejsze w ogóle tak w takiej Tutaj współpracy. wy dotknęłyście tematu pracodawców, właśnie dla kogo to MBA jest. W naszym programie jest tak, że gro naszych studentów jest finansowanych lub dofinansowanych przez pracodawców. I ja myślę, że patrząc na to, jak ten rynek Executive MBA wygląda, to jest dla nas też bardzo ważna perspektywa. Właściwie co takie studia dają pracodawcy, który wysyła swoich pracowników na takie studia. I myślę, że to jest też ten aspekt, który musimy wziąć pod uwagę. To, co ja zauważyłam, to, że coraz częściej trafiają do nas osoby, które mówią, że zmieniając pracę na wysokich stanowiskach menedżerskich, one postawiły taki warunek nowemu pracodawcy, że one będą mogły skorzystać ze studiów MBA, tak? Takich akredytowanych, drogich, dobrej jakości. Ale też mamy partnerów biznesowych, którzy od lat wysyłają do nas swoich pracowników na studia i nawet w takiej rozmowie zapytałam się, dlaczego to robicie? No bo to już jest kolejna osoba, która do nas przychodzi i wtedy właśnie dużo słyszę o tej zupełnie innej perspektywie podchodzenia do zadań zawodowych związanych z daną organizacją. I ta szeroka perspektywa, taka umiejętność patrzenia na zadania, których potem ci ludzie się podejmują, na różnym poziomie zarządzania, bo u nas są nie tylko prezesi, są też osoby ze średniego szczebla zarządzania. Oni, kiedy dostaną ten pakiet wiedzy dotyczący strategii, rozwoju osobistego, oni po prostu inaczej pracują i inaczej integrują te operacyjne zadania potem z tym, o co chodzi samej organizacji. Mhm. Akurat można powiedzieć, że w tej naszej polskiej rzeczywistości my działamy na takim rynku, w którym brakuje regulacji określających wartość programów MBA. I to jest tak, jak chce się jeździć samochodem, trzeba mieć prawo jazdy. Jak chce się mieć prawo jazdy, to wiadomo jakie warunki trzeba spełnić, żeby to prawo jazdy dostać. Na rynku programów MBA w zasadzie wiadomo, że jeżeli chce się na przykład zasiadać w radach nadzorczych, to trzeba skończyć program MBA. No ale jakie wymogi trzeba spełnić, żeby ten program MBA skończyć. I tego nie wiadomo właściwie, tak? Bo tutaj mamy, właśnie tak jak tutaj na wstępie mówiliście, tak? Mamy trochę zepsuty rynek, mamy bardzo dobre programy i mamy bardzo złe programy. Można powiedzieć, że mamy dwie grupy trochę takich kryteriów, które decydują o przyjściu do programu. Z jednej strony to jest ten głód wiedzy, a z drugiej strony to jest cena plus papier, tak? Czyli dyplom, tak? I teraz pytanie jest takie, jakie być może regulacje byście widzieli na tym rynku, które
no, jakoś tam wartościowałyby te standardy, wartościowałyby jakość tych programów. Wiadomo, że te regulacje czy te kryteria, powiedzmy, one nie mogą być stałe, a więc jak one by musiały ewoluować potem, jakby gdyby powstały, czy gdyby się pojawiły na tym naszym rynku. Ja myślę, że przede wszystkim gdybyśmy zlikwidowali zapis, że po studiach podyplomowych MBA można zasiadać w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, to już trochę ten rynek by się naprawdę w cudzysłowie naprawił. Bo wydaje mi się, że to główny jest powód, powstawania tak dużej liczby programów Executive MBA, niekoniecznie dobrej jakości, tak, w Polsce. No akurat nasza uczelnia też posiada program Executive MBA studiów magisterskich, tak, gdzie jest też taki paradoks, że po studiach podyplomowych MBA półrocznych można zasiadać w spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych, a po dwuletnich studiach magisterskich MBA nie można, tak, więc no, wydaje mi się, że, ale to co mówiliśmy, no my tutaj jako dyrektorzy programów Executive MBA akredytowanych napisaliśmy kilka pism do ministerstwa, żeby wprowadzić pewne regulacje, zmiany. Zobaczymy, czekamy, ponoć teraz jakieś są podejmowane w tym zakresie pracy, więc ja nie wiem, czy jestem zwolenniczką samych takich ścisłych regulacji, ale na pewno zapis, który popsuł ten rynek, powinien być albo usunięty, albo zmodyfikowany, tak? Albo do tego właśnie doprowadzić regulacje, być może bazując na pewnych kryteriach tutaj, czy standardach, które są wypracowane już przez chociażby AMBE, tak? Właśnie, ja myślę, że to jest dobry punkt odniesienia, że te akredytacje międzynarodowe, między innymi AMBA, ale przecież nie tylko, bo są programy, które mają też inne wartościowe. My się w tej chwili staramy o ACSB, tak? Wiemy, to są ogromnie długotrwające procesy, które wymagają od nas spełnienia ogromnej liczby wysoko postawionych kryteriów. I to nie jest tak, że taką akredytację można sobie kupić, bo i z takimi poglądami się spotykamy. Tylko trzeba bardzo konsekwentnie ten program prowadzić, dbać o to, by miał określoną liczbę godzin, określony standard wykładowców, których zapewniamy, odpowiednią treść merytoryczną, ale też by formy, które proponujemy, były określone. To wszystko wynika z tych standardów akredytacyjnych. Ja myślę, że szkoda chyba tworzyć zupełnie nowe dla nas tutaj na rynku polskim. Jeśli wzięlibyśmy za wzór te, które przecież od lat na świecie się sprawdzają i wyznaczają to grono najlepszych programów MBA, to chyba to jest taka ścieżka, którą moglibyśmy pójść. Ja też nie liczyłbym na regulacje lub wręcz nawet trochę bym się jej obawiał. Myślę, że w momencie, kiedy wydarzyły się te nadużycia i w szczególności, tak jak powiedziałyście, zostały wprowadzone uprawnienie bez określenia tak naprawdę poza nazwą, jakie kwalifikacje, jakie doświadczenie trzeba mieć, żeby uzyskać to uprawnienie, no to był błąd. W tej chwili, no to już mamy kilka lat takiej sytuacji i myślę, że tutaj należało działać wcześniej i szybciej. Dlatego ja osobiście też jestem zwolennikiem korzystania z tego, co już jest, czyli z akredytacji. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że że te akredytacje, one też mają ograniczenia finansowe, które są wzięte z innych rynków. My nadal, tak tutaj dla tych, którzy myślą o studiach MBA za granicą, to jest bardzo dobre ćwiczenie, bo okazuje się, że nasze studia nadal są ułamkiem ceny studiów na porównywalnych uczelniach, czasami wcale nie lepszych, tej ceny, którą my płacimy w Polsce. No i teraz, jeżeli przychodzi organizacja akredytująca na całym świecie, no to ona ma swoje standardy ze swojego rynku, czy to brytyjskiego, czy to amerykańskiego, czy to rynku nie wiem, francuskiego w przypadku, czy niemieckiego w przypadku Equisa. W związku z tym rzeczywiście ta bariera cenowa jest tutaj, dla niektórych może być blokadą w uzyskaniu tych akredytacji. Dlatego ja osobiście jestem zwolennikiem takiego projektu, o którym my tutaj już rozmawialiśmy i mam takie poczucie, że powinniśmy to dawno temu już zrobić, czyli zrzeszenia się programów MBA w Polsce. I gdybyśmy my spróbowali to zrobić i nawet korzystając z dorobku akredytacji innych, spróbować coś własnego mieć, tylko raczej na zasadzie lub, czyli masz to lub to.
to myślę, że to by pozwoliło kandydatom na studia w znalezieniu dobrych ofert. A z drugiej strony, ja osobiście uważam, że my tutaj konkurujemy, ale ta funkcja współpracy w trosce o standard MBA też powinna nam przyświecać, a więc też pokazanie innym MBA-om, jaka jest droga, jaki jest kierunek, jeśli chodzi o rozwój. Bo spośród tych 200 programów jest wiele, które pewnie no, są po prostu słabe, ale myślę, że też są takie, które mogłyby się rozwinąć, mogłyby coś jeszcze zrobić. A więc myślę, że takie podanie ręki, podanie pewnych wskazówek byłoby też pomocne dla tych programów, które na przykład no, trudno jest im uzyskać akredytację którąkolwiek z tych międzynarodowych. Mhm. Ja myślę, że bo tak jak tutaj rozmawiamy również i o pewnej korespondencji, prawda, z ministerstwem i tych naszych takich próbach czy propozycjach jakby porządkowania tego rynku, że to jest bardzo trudno i to był też jakby argument ministerstwa, że nie da się wszystkiego ująć na przykład w punktach, w regulacjach, nie da się przewidzieć każdej sytuacji. Jest wiele takich aspektów, można powiedzieć, jakościowych w tychże programach MBA, które gdzieś tam się wymykają. I my mamy też takie poczucie, myślę, że wiele z tego, co robimy, się wymyka chociażby, nie wiem, w sytuacji rankingów, tak? Kiedy, nie wiem, coś tam wypełniamy, coś przedstawiamy, to jest potem jakoś agregowane, przekładane na procenty, na punkty i wiele z tego umyka. Tak? Tym bardziej, że myślę, że każdy z tych programów, nawet tej naszej grupy programów akredytowanych, tak, ma swoje mocniejsze strony, słabsze strony i też jak gdyby ma pewne wyróżniki, tak? I jeżeli znowu sprowadzamy to do pewnego szablonu, do pewnych punktów, tak, to ten wizerunek gdzieś tam się gubi, tak? I to, na co przeznaczamy sporo wysiłku, sporo czasu. Więc to porządkowanie tego rynku to jest też pytanie, czy jest nam potrzebne. Tak? I do jakiego stopnia? Bo być może zbyt wiele regulacji i no to będzie biurokracja i jakby też można powiedzieć zabijanie pewnej oryginalności programów i kreatywności, która się kryje jak gdyby za tworzeniem tych programów. Tak, zdecydowanie przeformalizowanie będzie złe i myślę, że tutaj nie wskazując palcem na innych kierunkach studiów, które są prowadzone przez inne uczelnie, możemy widzieć, że ktoś miał jakąś wizję, ta wizja została gdzieś tam skądś przyniesiona na rynek polski, ale nie do końca przystaje naszym realiom, czy też wręcz blokuje nam możliwości rozwoju. Ja akurat pomyślałem o szkołach doktorskich w tym momencie. Natomiast myślę, że jednak w związku z tym, że za bardzo nie można liczyć na to, że regulator, że ministerstwo tutaj się włączy, w związku z tym myślę, że po prostu my powinniśmy coś zrobić i tyle. No właśnie, a co my możemy zrobić z naszego poziomu? I czy w ogóle wy macie takie poczucie, że mamy pewną siłę przebicia w ogóle i możemy cokolwiek zmienić? No ja powiem jedną rzecz. Z moich doświadczeń i rozmów wynika, że my już coś zrobiliśmy, nie chcę powiedzieć, że dużo, ale świadomość dotycząca tego, co to jest dobry MBA, jest dużo większa niż była. I najprostszym na to dowodem jest, jakbyście sobie przejrzeli listę niektórych może swoich znajomych, którzy kończyli właśnie MBA na uczelniach takich trochę słabszych, to później jak szybko na LinkedInie kasowali te wpisy. W związku z tym jest to pewien mały sukces. On jest musztardą po obiedzie, bo to jest po fakcie, bo ci ludzie już poszli na ten MBA, prawda? Wydali pieniądze, czas, a więc jest to za późno. Natomiast według mnie informacja, komunikacja, tłumaczenie jest tym, co powinniśmy robić i mam nadzieję, że też dzisiaj to robimy dla wszystkich, którzy będą słuchali tego podcastu. Myślę, że to nie jest jakby pierwsze nasze spotkanie, bo już kilka takich podcastów nagraliśmy tak i wspólnie faktycznie tu o tym mówimy i ja cieszę się, że właśnie my współpracujemy ze sobą, pomimo tego, że na co dzień oczywiście nasze programy gdzieś tam w jakimś stopniu konkurują, to Ale wiesz, że współpracujemy. inni nie wierzą w to, że my współpracujemy, że to jest możliwe i że to jest na pokaz, że to są hasła. Więc Co zrobić? No wiecie, nie jesteśmy w stanie przekonać wszystkich, natomiast my wiemy o tym i to jest najważniejsze, że my jesteśmy o tym przekonani i my wewnętrznie czujemy, że to, co robimy, robimy naprawdę po to, żeby podnieść tą jakość i rangę tych programów Executive i MBA, które są na dobrej jakości, tak żeby pokazać, że to nie są programy tylko dla uzyskania papierku. Natomiast zgadzam się, że absolutnie powinniśmy
troszeczkę przyspieszyć te prace dotyczące właśnie być może krajowych akredytacji, czy powiedzmy stowarzyszenia, o którym mówiliśmy. Tu mówiłaś też o rankingu. My też dużo dyskutowaliśmy o tym, czy ranking jest dobry, czy nie lepszy rating. Tak, Rating, dokładnie, prawda? bo jednak jak ja widzę, że różnica między moim programem a programem 2, wiecie, poziomy wyżej jest 0,4, a wiemy dobrze, że nasze programy są na bardzo podobnym poziomie, no bo spełniamy te same standardy, tak? I to jest kwestia, nie wiem, specjalizacji, w czym się wyróżniamy, powiedzmy, na tym rynku, tak? To, co powiedziałeś, że w jednej obszarze jest jeden program mocniejszy od drugi, ale tak naprawdę wszystkie, które mają AMBE, no są na bardzo porównywalnym poziomie, tak? Więc ja cieszę się i uważam, że powinniśmy więcej mieć takich spotkań, więcej dyskusji. Poza tym no, my się w ogóle bardzo lubimy wszyscy i to jest też bardzo ważne, że nawiązały się bardzo fajne relacje między nami, tak? Dokładnie tak. Tutaj zaraz, bo coś mi z tego umknęło. A propos akredytacji właśnie, bo tak ja pamiętam, że Kanadyjczycy zawsze nas motywowali w ogóle do tego, żeśmy mieli akredytację. Pierwsza akredytacja to była gdzieś tam z 2006 czy 2007 roku, to był IPAS. Ale byliśmy jako program akredytowani nie przez GH, tylko przy UQAM-ie, tak? Dlatego, że no, jako jeden z programów w sieci jakby tamtej uczelni. Wydaliśmy pieniądze, bo nie łudźmy się właśnie, to są jakieś tam koszty. I wtedy świadomość jeszcze chyba tych akredytacji na rynku polskim nie była tak duża i myśmy się nie zdecydowali, pamiętam dyskusję również z Kanadyjczykami, mówimy, ale nam to nic nie daje. Tak? Ale nam to nic nie daje. My nie mamy z tego żadnych, jak gdyby żadnych korzyści, poza tym, że wydaliśmy pieniądze, bo nikogo to nie obchodzi, że mamy jakąkolwiek akredytację. I ja myślę, że to, co się zmieniło, to jest być może też dzięki takim ciągłym powtarzaniu, że jednak to ma sens, że jak nie jesteś Harvardem, jak nie jesteś Uniwersytetem Stanfordzkim, prawda, czy gdzieś tam, to ta akredytacja jest pewnym gwarantem standardu uczenia, tak, że wtedy ty tego potrzebujesz. Dla osób, które są gdzieś tam na przykład z zagranicy, tak, to jeżeli mamy do wyboru, czy taka osoba ma do wyboru jakby różne uczelnie, o których niewiele wie, a widzi, że tu jest taka akredytacja, tu nie ma akredytacji, no to większe zaufanie będzie budziła czy uczelnia, czy program, który tę akredytację ma. I ja przyznaję, że jakby nasze takie spojrzenie w programie bardzo mocno się przez te kilkanaście czy 10 lat tak, zmieniło już, ale też i chyba otoczenie nasze się zmieniło i te akredytacje mają jak gdyby większe znaczenie tutaj. Ale myślę, że Grażynka nawet, wiesz, nie z perspektywy zewnętrznej, że okej, że ktoś rozpoznaje, ale ja mam takie poczucie, no ja jestem dyrektorem od 2020 roku, że co roku ten program co roku pracuję nad tym, żeby ten program udoskonalić, tak? Ja mam takie wewnętrzną potrzebę, że muszę cały czas coś jeszcze zrobić, jeszcze to, jeszcze tamto, tu jeszcze nawiązać współpracę, tak? I moi studenci to widzą, jak ktoś kończy program, mówi, a dlaczego ci rok niżej mają już coś nowego, na przykład, a my nie mieliśmy. Ja mówię, no na tym polega to udoskonalanie, tak? I wydaje mi się, że to jest właśnie ta akredytacja po to, że my wdrożyliśmy ciągłe doskonalenie, tak? Jeżeli chodzi o nasze programy. I te akredytacje bardzo często też przeciwdziałają takiemu uśpieniu i samozadowoleniu, tak? Bo jak mówię, pierwszą akredytację AMBA, jak podchodziliśmy, to nam się wydawało, no dobra, no wszystko jest w porządku, a jednak zostało wyłapanych jakby parę takich szczegółów, czy parę takich elementów, że okej, to trzeba jeszcze na to zwrócić uwagę, no rzeczywiście. Albo na przykład mamy to, ale nie jest to odpowiednio wyeksponowane. Albo, że trzeba to rozwinąć jeszcze, że to ma większe znaczenie na przykład niż nam się wydawało. Więc to jest jeszcze kwestia takiego czerpania ze wzorców i uczenia się też dzięki tym spotkaniom z tymi komisjami akredytacyjnymi. Grażyno, mam ten zaszczyt, że byłem w tym panelu, który oceniał LGH na pierwszej akredytacji AMBY i pamiętam dobrze to doświadczenie. Natomiast oprócz tego mam już na liczniku pewnie około 30 akredytacji. Muszę w końcu policzyć, czy 30 przekroczyłem, czy nie. I to daje, myślę, jeden taki punkt odniesienia, którego nam tutaj brakuje i chyba coś, co może jest naszą cechą narodową, może gdzieś o tym nie myślimy z właściwej perspektywy, mianowicie świadomość tego, że my staramy się, rozwijamy się i nie chcemy spocząć na laurach. Cały czas coś nowego robimy.
Spotykamy się dzisiaj, żeby świętować 30-lecie programu CEMBA, Canadian Executive MBA. Wspomniałaś o QAM. No i nie chcę tak tutaj palcem wskazywać, ale dzisiaj SGH jest Triple Crown, a QAM jeszcze kolejne akredytacje zbiera. W związku z tym, żeby mieć tą potrójną koronę. W związku z tym to pokazuje też, jak my szybko się rozwijamy. To jest taki punkt odniesienia. Nam, prawda, przybija kolejne kohorty, my numerujemy kohorty na Uniwersytecie Warszawskim, teraz 33 rekrutujemy, kolejne grupy studentów, prawda, kolejne fajle przybywają i trochę brakuje nam takiego odcięcia i powiedzenia sobie, gdzie my tak naprawdę jesteśmy. I myślę, że tak jak Polska się rozwija i patrzymy na to PKB, to dobre studia MBA, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, przyczyniają się do tego, że my się rozwijamy też jako państwo. I znowu przechodząc na taką poziom mikro, to nam pokazuje, gdzie my jesteśmy na rynku MBA. A jeszcze raz powiem, w mojej osobistej opinii, jesteśmy naprawdę i konkurencyjnym, i dobrym rynkiem MBA. Niektóre z MBA, które wizytuję, mogę powiedzieć z ręką na sercu, bez nazywania tych programów, są naprawdę o klasę niżej niż nasze dobre MBA. W związku z tym daje to takie poczucie tego, że wiemy, gdzie jesteśmy, nie jesteśmy na końcu tego peletonu, pewnie nie jesteśmy na top 3, natomiast na pewno jesteśmy dobrym rynkiem i przede wszystkim takim, który chce się rozwijać i który robi nowe rzeczy, który nie chcemy zostać w miejscu, podczas gdy niektóre MBA spijają śmietankę już od ładnych kilkudziesięciu lat. Bardzo Ci dziękuję za tę uwagę w ogóle o tej potrójnej koronie. Zrobię chyba transkrypt na angielski tego naszego podcastu, żeby poszło to dalej. Bardzo ładnie dodaje AI. Bo rzeczywiście tak jest. Zresztą za chwilę będzie ta taka pierwsza sesja otwierająca i będziemy troszkę wspominać rozwój, i myśmy rzeczywiście przeszli taką drogę od kopiowania Kanady do bycia partnerem, ale jak to mówi profesor Librowicz, który jest dyrektorem CEMBY na UQAM-ie, mówi, teraz to wy jesteście jak gdyby takim, tą wiodącą częścią jakby tego całego projektu. Ja dodam jeszcze, Grażyno, jedną rzecz, o której nie wiecie, to się trzyma trochę w tajemnicy. Ja też miałem okazję akredytować inny program wspólny UQAM i mogę powiedzieć, że UQAM naprawdę wybrał bardzo dobrego partnera w Polsce. No, bardzo dziękuję. Słuchajcie, a co byście powiedzieli, no bo często tak mówimy o tych akredytacjach i często jest mowa, tak, wam jest łatwo mówić, bo wy macie pieniądze. Nie każdy ma pieniądze. Co byście powiedzieli właściwie tym, którzy mówią, wam jest łatwiej, bo jesteście więksi, bo macie pieniądze. Są programy, które tych pieniędzy nie mają, a są dobre jakościowo. Ale są programy, które dofinansowują akredytację. Nasza pierwsza akredytacja była finansowana właśnie przez ministerstwo. Z tego co wiem, obecnie też jest nabór. Mówiliśmy Tak. parę takich gorzkich może słów względem ministerstwa, ale z drugiej strony rzeczywiście, ja potwierdzam, są te programy, były i są programy, które pomagają, prawda, dofinansowują w uzyskaniu tych akredytacji. Są warsztaty. Ja też mogę powiedzieć, że konsultowałem kilka MBA i w Polsce, i za granicą, które starały się o uzyskanie takiej akredytacji, czy też o reakredytację. W związku z tym my jesteśmy gronem otwartych osób, także gdyby ktoś z słuchających chciał posłuchać, jak to zrobić, jak pewnie też trochę zaoszczędzić pieniędzy, bo można w różne rzeczy inwestować, a myślę, że zwrot będzie różny z tych inwestycji, to myślę, że to jest kwestia otwarta. Rzeczywiście te akredytacje są w szczególności uczelniane czy wydziałowe, uczelniane są drogie, ale już te programowe, chociażby teraz to się inaczej nazywa w Equisie, czyli te programowe MBA Equisu, są już relatywnie tańsze. Mi się wydaje, że można czy też pójść w stronę Simana, takiej regionalnej akredytacji, która może być takim pierwszym testem, albo miejmy nadzieję w przyszłości naszej, gdzie my po prostu, korzystając z podobnych kryteriów, będzie można przejść przez taki wewnętrzny test i pójść dalej. Bo ta funkcja, o której powiedziałaś, Grażyna, takiego przejrzenia się w lustrze, myślę, że ona jest szalenie istotna też z takiego powodu, że trudno jest pytać się studentów, czego mamy uczyć na MBA, prawda? To nie jest ten produkt. My powinniśmy wiedzieć, czego i jak uczyć na tych studiach, i przejrzenie się w lustrze właśnie dyrektorów innych MBA
jest dla nas takim testem, gdzie my jesteśmy, co my możemy zmienić, czy też w drugą stronę, no właśnie odzywa się we mnie ten duch nasz narodowy, w czym jesteśmy dobrzy. No, od razu mówimy, co chcemy zmienić, a może jesteśmy właśnie w czymś dobrzy, może jest coś takiego, czego my nie powinniśmy zmieniać, to inni powinni się od nas uczyć. I myślę, że jeżeli chodzi chociażby o networking, stowarzyszenia absolwentów, integrację grup, to my, tak ogólnie mówiąc, jesteśmy naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo dobrym poziomie w porównaniu do wielu innych MBA, gdzie to bardzo formalnie się robi albo jest bardzo ograniczone. Znaczy ja też potwierdzam to, o czym Maja mówiła i ty, że tutaj ministerstwo jakby wspiera, zwłaszcza przy pierwszych akredytacjach. I wrócę jeszcze do tej naszej, no potem pierwszej akredytacji jakby robionej w ramach SGH, czyli do AMBY. AMBA też jest taką, można powiedzieć, społecznością, która bardzo wspomaga tych chętnych, można powiedzieć, te uczelnie, czy w ogóle instytucje chcące uzyskać tę akredytację i na tym etapie przygotowań naprawdę to, że ma się taką osobę prowadzącą, z którą zawsze można się jakby kontaktować, oni są bardzo otwarci, bardzo dużo jakby no, dają również, zanim dojdzie w ogóle do wizyty i do oceny jakby tych programów. I to też jest taka, prawda, sama AMBA dotyczy programów MBA, czyli warto jest zacząć być może od kawałka jakby swojej działalności, żeby się skonfrontować trochę z no, standardami, powiedzmy, i pewnymi wymaganiami. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Bardzo fajnie było sobie znowu porozmawiać o tym, co robimy na co dzień, o tym, co możemy udoskonalić, może zmienić, nawet właśnie z tego naszego poziomu. W końcu też ten rynek, mówiłeś o tej konkurencji, ale on jest właśnie nasycony, on jest, no i ma już parę lat, tak, więc trochę doświadczeń tutaj też żeśmy zebrali. Grażyna, jeśli pozwolisz, to myślę, że w imieniu nas wszystkich serdeczne życzenia dla Ciebie, dla całego programu. Gratulacje dla władz rektorskich, że mają tak świetną dyrektorkę i tak świetny zespół wykładowców. Natomiast może jeszcze taka jedna rzecz, o której myślę, że my też za mało mówimy tak naprawdę, ale w przypadku każdej z uczelni, na których jesteśmy, to my z jednej strony jesteśmy trochę takie trouble child, bo my ciągle chcemy coś nowego, trochę coś inaczej chcemy zmienić, zrobić. Natomiast z drugiej Czasami strony się nie mieścimy w nie procedurach. mieścimy się zdecydowanie w procedurach wielu, tak. Potwierdzam to, ale myślę, że to też jest taki impuls do rozwoju naszych uczelni. I często też musimy tłumaczyć kandydatkom, że u nas jest trochę inaczej niż na tych studiach licencjackich czy magisterskich, jak studiowałeś tych 5 czy 10 lat temu. I myślę, że bez dobrych MBA na dobrych uczelniach w Polsce, tych publicznych i tych prywatnych, nie byłoby też rozwoju tych uczelni. I mam nadzieję, że władze będą tylko przyklaskiwać i wspierać nasz dalszy rozwój, czego Tobie, Grażynko, na SGH i nam wszystkim życzę. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję.